Witam kochani. Dzisiaj będę robiła uszka z borowikami. Zrobiłam już z pieczarkami, a teraz zrobię z borowikami. Mam 4 torebki borowików polskie, po 20 gramów jedna. Także mam 80 gramów borowików. Teraz muszę to otworzyć. I wsypuję do tego garszka, w którym będę gotowała, bo najpierw muszę te grzybki pomoczyć. Ale zapachniało od razu lasem. Patrz, jakie ładne. Pachnie, borowik pięknie pachnie. Także dajemy same borowiki. To będą uszka dla dorosłych. Dzieci będą jadły z pieczarkami. I ci, którzy nie lubią, bo nie wszyscy chcą leśne grzyby u nas. Także będą do wyboru. My lubimy z leśnymi, prawda? Oczywiście. I zalewamy to teraz filtrowaną, temperatura pokojowa, filtrowana woda, tak żeby te grzybki przykryć. Nawet jeszcze może później doleję wody, bo one napęcznieją, to doleję wody. I zostawiamy na parę godzin. No muszą napęcznieć. Kochani, grzybki moczyły się prawie 5 godzin. Wezmę łyżkę, chcę zobaczyć, jak one wyglądają. Napuchły? O tak, ładne. Patrz, napęczniały. I teraz będziemy je gotować. Od zagotowania będziemy gotować 20 minut. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że grzybki gotujemy w tej samej wodzie, co się moczyły. Wody nie odlewamy, bo to wszystkie smaczki by poszły do zlewu. I wkładamy kawałeczek białej cebuli. Tak zawsze robiła moja mama. Jeżeli ponoć jest jakiś trujący grzybek, to cebula się zrobi fioletowa. A jeżeli będzie biała, to znaczy, że wszystkie są dobre. No, kochani, minęło 20 minut. Teraz te grzybki, ale sprawdzałam, cebulka jest jasna, już sprawdzałam. Gdzie ona jest? O, jest tutaj. Widzicie? Jest biała. A później ją wyjmę. Teraz delikatnie te grzybki sobie wyjmę do tej miseczki, a wodę zostawię. Za chwilkę ją przecedzę sobie do słoika, bo wodę na pewno do czegoś zużyjemy. I wody nie wylewamy, to sam smak. Można zrobić zupę grzybową. O, zjadłoby się. Dawno myśmy nie robili. Sobie tak delikatnie wszystko wybiorę. O, jeszcze pójdę. Ale te grzyby pięknie pachną. I zostawimy je do całkowitego przestygnięcia. Już wszystko. A wodę za chwilkę, jak się ustoi, to przeleję do słoiczka. Bo na spodzie na pewno będzie piach, bo zgrzytało, słychać. Kochani, grzybki przestygły. Do grzybków dodam jedną dużą cebulę. Jak ktoś nie lubi bardzo cebuli, może dać mniej. My lubimy i dajemy dużą. Teraz ją pokroję i pokroję grzybki i razem podsmażę. Nagrzewamy dużą patelnię. Daję tym razem oliwkę, nie daję masła. No tak pokryję dno. Od razu wrzucam cebulę. No tą cebulę poddusimy z 5 minut. Dopiero dodamy grzybki. Kochani, po 5 minutach dodajemy grzybki. A wszystko mam pokrojone grubiej, dlatego że przepuszczę potem ten farsz przez maszynkę do mięsa. Dlatego nie muszę drobniutko kroić. Za chwilkę przyprawię solą i pieprzem. Troszkę się podgrzeją grzybki. Dodaję jakieś pół łyżeczki soli na razie, później jeszcze będziemy doprawiać. I pieprz. Pieprzu to ile lubicie. Musi być pikantnie. Pomieszamy i przykryjemy i będziemy dusić 5 minut pod przykryciem na małej mocy palnika. Kochani, minęło następne 5 minut. Wydaje mi się, że farsz będzie gotowy. Grzybki były dosyć miękkie, gotowały się 20 minut. Cebulka też podduszona, bo i tak wszystko będę przepuszczała przez maszynkę. Do smaku będziemy doprawiać już po zmieleniu. Teraz to wyłączam, jeszcze przykryję. Jak będzie za suche, mam tutaj wodę, w której moczyły się grzybki. Wodę znaczy gotowały się, moczyły i gotowały. Wodę zostawiłam. Jak będzie potrzeba, można dolać. Wyłączamy, przykrywamy
i czekamy, aż przestygnie farsz. Dopiero go zmielimy. No i zaczynamy mielenie. Nałożyłam sitko z takimi większymi otworami troszkę. Troszkę to grubsze właśnie. I teraz to przepuścimy przez maszynkę. No tam troszkę niższe obroty, żeby nie było hałasu. Dajcie sobie. Leci, ale jak to pachnie. Żeby było właśnie czuć troszkę to, żeby nie było takie rzadkie. Nie naciskaj za mocno, będzie prysnąć. Żeby nie było tak całkiem rozdrobnione. Jak pomalutko sobie zmienimy. No to rzuca i to będzie lepiej. Nie pryska. Fajne fajne. Prawdziwki mają prawdziwy zapach. Cebulka. Cebulka. Tylko cebulka i prawdziwki. No może jak będzie farsz za rzadki, damy troszkę bułki tartej. No zobaczymy później, bo schłodzimy go najpierw w lodówce, on jest ciepły. Zmielimy, doprawimy i damy do lodówki na tą godzinkę co najmniej. No i kończymy mielenie, ale na sam koniec, kochani, żeby to wszystko, żeby opróżnić tą maszynkę, dodam kawałek naszego chlebka. Pełnoziarnisty chlebek. Nie zaszkodzi. A chociaż wszystko wyleci, tak. Wszystkie grzybki, wszystko wyjdzie. I gotowe. Już zmielone. Tylko chlebek został. Za chwilkę musimy to jeszcze doprawić. Pięknie wygląda. Teraz, kochanie, próbuj. A, nie przyprawisz najpierw? No dałam troszkę soli. Okay. Proszę, próbuj. Ty dzisiaj próbujesz. Ja doprawiam, ty próbujesz. Jak się smażyło, to dałam pół łyżeczki soli i ale trochę to pyszne pieprzu. jest. Bardzo dobre. Jeszcze soli? Potrzebuję troszkę soli Tak, i troszkę więcej pieprzu. O, tam tak. Ile dałaś? 1/4 łyżeczki. No to na razie wystarczy. I pieprzu. 1/8 łyżeczki. 1/8. No dobrze, spróbujemy jeszcze raz. Ale to smakuje. Na razie bułki tartej nie dają, bo jak dam do lodówki, to troszkę się schłodzi, to na pewno zgęstnieje. Zobaczymy później, jak wyjmiemy z lodówki. To jest ciepłe jeszcze. Ale dobre. Dobre? Dobrze, teraz ci Mówię, tak mi się kojarzy od razu, żeby jakieś paszteciki zrobić z czymś takim. O, pyszne by były. Spróbuj teraz. Już lepiej. Już lepiej. Jeszcze soli? Jeżeli to ma być dla dorosłych, Dla dorosłych. to jeszcze troszkę soli. No to tak w sumie jeszcze dam 1/4, to będzie łyżeczka w sumie. Płaska łyżeczka soli do tego pójdzie i wystarczy. I jeszcze troszkę pieprzu. No i to już chyba będzie dobre. I to będzie wszystko. Dobrze. Teraz to wymieszamy i do lodówki, do schłodzenia. Ale to smaczne. I spotkamy się za chwilę, jak schłodzi nam się troszkę ten farsz. Teraz robimy ciasto do naszych uszek. Mam tutaj pół kilograma mąki. Daję jak zawsze pół łyżeczki soli. 300 ml wody. Miała temperaturę 80 stopni. I Żeby tak się gdzieś udało. 2 łyżki oliwki z oliwek. Ja tak na oko daję. 1. A 2 łyżki. Oliwka z oliwek. Tak. I to wszystko wyrobimy. To będzie ciasto na nasze uszka, do uszek. Ciasto gotowe, kochani. O, jeszcze się klei, kochani, tam na dole. No, ja nie myślę, było już, kręciło się. O, tak odrobinę. Nie, O, jest nie, ok. idealnie. Wszystko jest dobrze. I gotowe. Teraz tak jak zawsze. Chwilkę wyrobię i pod miseczkę, żeby sobie odpoczęło na 30 minut. Moja miseczka. Chciałbym się tak przyklepać czasami. No niestety. No i zaczynamy lepienie uszek. Na deskę daję sobie mąkę. Odkroję sobie kawałek ciasta. Resztę przykrywam. Muszę sobie wywałkować, rozwałkować cieniutki placuszek.
No, w miarę cienko. Teraz wykroimy sobie, mam takie małe kółeczko, bo to będą małe uszka. Teraz muszę wykroić sobie krążki. I troszkę tych uszek będzie. No, zmieścimy się. A, nie będę ryzykowała. I teraz muszę dzielić to ciasto. Tak, ładnie wszystkie odeszły. O, jeden się przykleił, krążek. No nie szkodzi. A ciasto, farsz mam w lodówce. Zaraz go wyjmuję. Tak. Tu sobie prawie 2 godzinki w lodówce, tak schłodził się dobrze i myślę, że nic nie potrzebuje. Jest akurat, ma taką gęstość, akurat. Pokażę Wam ile, jak będę zlepiała. Nakładam sobie nie za dużo tego farszu, tak żeby zlepić dobrze te uszka. To będą malutkie uszka. Muszę troszkę mieć tutaj z boku mąki. Wciskam do środka, żeby nic mi nie wyszło. Muszę dobrze posklejać w koło, żeby potem mi farsz nie wypłynął. I na paluszek, jak pierścionek. Tak ja robię łóżka. To są moje łóżka, które ja zawsze tak robię. I znowuż troszkę farszu. No będzie tych uszek trochę, także mi to troszkę zajmie czasu. No ale co się nie robi, prawda? Na Wigilię musi być pysznie, muszą być malutkie. I następne gotowe łóżko. I tak polepię wszystkie sobie łóżka. Później Wam powiem, ile mi z tego wyjdzie. Łóżka i tak pójdą do mrożenia. No kochani, jedna część zrobiona. Znaczy ta partia, którą rozwałkowałam. 24 łóżka. Ja robię zawsze takie łóżka. A można robić inne, to jak kto lubi, prawda? Ja zawsze robię tak. Mi się podobają. Ja robię zawsze na Wigilię malutkie, na raz do buzi. Na raz, na łyżkę. Na łyżkę i do buzi. No i łóżka gotowe. Wyszło mi 90 małych uszek. Teraz je przykrywam ściereczką i wkładam do zamrożenia, do zamrażalnika. Na co najmniej 3 godziny. Kochani, minęły 2 godziny i troszkę i uszka już są zamarznięte. Także pora, żeby przełożyć do woreczka. Przełożę do woreczka i z powrotem do zamrażarki. I będą sobie czekały na Wigilię. A potem tylko zagotujemy wodę, osolimy i na wrzątek wrzucamy pierożki i po wypłynięciu gotujemy tak, więc ja gotuję tak gdzieś 3,5 minuty, dlatego że to są malutkie łóżka. Pierogi spakowane, zamykamy szczelnie. Trochę powietrze wyszło. I z powrotem do zamrażarki. Tak jak powiedziałam, na wrzątek gotujemy 3,5 do 4 minut. Na razie kochani, do następnego.